Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Nowe piwo z browaru Fortuna nazywa się Miłosław Witbier. Nie Mirosław, Miłosław. Miłosław dlatego, że po prostu browar jest w Miłosławiu. Taka miejscowość nieopodal Wrześni. Ale to jest nagminnie jest mylone przez piwoszy. Piłem Mirosławia. W sumie trochę jesteś zdziwiony, że akurat w marce Miłosław wychodzi to piwo, a nie Fortuna, no ale dobra. Jak tam sobie prawda, życzą. Co my tutaj mamy? Mamy etykietę klasyczną Miłosławia, mamy takie niebieskie barwy. No w sumie do Witbira, do piwa białego, no w zasadzie pasują. Jakieś szaleństwo znaczy estetyczne to nie jest, ale jest poprawnie. No. Jest poprawnie. Mamy ten taki landschaft, prawda, z widokiem na browar. No mamy Witbier, mamy napis otwarta fermentacja, ważone w Miłosławiu, ważymy specjalności. No okej, nie? Mamy kontrę. Tutaj już na tej kontrze ten Witbier to tak troszkę żywcem podaje. Zresztą teraz tutaj na tej, z przodu mi to nie wydawało się, ale tutaj to już mi takim troszkę żywiec skojarzenia mam. Piwa Miłosław są ważone zgodnie z tradycją piwowarskiego rzemiosła. Powstają z wysokiej jakości surowców w tradycyjnych, otwartych kadziach fermentacyjnych. Dzięki temu są tworzone powoli, w niskich temperaturach, z dbałością o smak i aromat. No z tymi niskimi temperaturami bym nie przesadzał, bo to jest jednak górna fermentacja. Zresztą jest napisane piwo górnej fermentacji pasteryzowane. Dobre piwo ma swój smak. No, nie jest to jakieś najbardziej błyskotliwe hasło, ale okej. Orzeźwiające piwo pszeniczne w stylu belgijskim o zbożowo-cytrusowym charakterze. Ważone z dodatkiem słodkich i gorzkich skórek pomarańczy Curaçao oraz kolendry. Przyjemny, zbożowy smak wyjątkowo dobrze komponuje się z delikatną nutą miodu, owoców pomarańczy oraz kolendry. Nie wiem skąd tam ten miód. Barwa 8 EBC, goryczka 17 IBU, czyli całkiem konkretnie jak na styl. Bardzo dobrze. Temperatura serwowania 5,7. Szkło, taki tutaj pokal. Ja wziąłem, żeby pokazać, że oczywiście nie będę degustował z tego szkła Hochardena, bo to jest po prostu beznadziejny jak shaker, ale mam tu szkło do piw pszenicznych, wheat glass bodaj, z Spiegelau, z Hewelki, więc myślę, że ono się nada. Składniki: woda, słód jęczmienny pilzneński, pszenica, czyli pszenica niesłodowana, prawidłowo, chmiel goryczkowy, magnum i herkules, aromat naturalny. Jaki aromat naturalny? Do jasnej cholery, jaki aromat naturalny? Po co? To nie można już się ograniczyć do kolendry i skórki pomarańczy, które są tutaj dalej w składzie? Po co aromat naturalny? Drożdże górnej fermentacji. I teraz aromat czego tu jest? Aromat kolendry, aromat cytrusów, czy aromat czego? Curaçao? Mętność i osad są naturalną cechą produktu. Data 7.12.2016. No nie powiem, trochę mnie to źle mi to robi. Aromat naturalny to sobie może dodawać żywiec do swojego białego, które jest pseudo-witbirem bez lagerem z przyprawami, tak, z aromatami, który ma udawać witbira. No jednak troszkę a ładnie pachnie. Tylko teraz ciągle nie będę wiedział, czy to zasługa aromatu, czy to zasługa przypraw, kolendra. Ja lubię piwa, witbiry, które mają wyrazistą nutę kolendry. Niektórzy by powiedzieli wręcz, że lubię piwa przekolendrowane, tak? Przekolędrzone. Jest wyraźna kolendra. Pomarańcza też. Piwo jest dosyć klarowne, więc będę musiał zrobić to, czego zwykle nie robię, czyli zamieszać butelką, bo nalewa się klarowne niczym po prostu pils, ale tam był osad, tylko po prostu się sklarowało.
Teraz zobaczycie, jak tutaj pięknie te drożdże, ten osad drożdżowy sobie spływa. No mimo, że jest bardzo dużo miejsca na pianę, to nieumiejętnie nalewałem i prawda, nie zmieściło mi się na raz. Ale trzeba pochwalić, piana bardzo obfita, właśnie taka powinna być na Witbirze, sztywna, gęsta. No, ono jest na pewno cieplejsze niż te zalecane tutaj 5-7 stopni, myślę, że jest bliżej 15 nawet. Sztywna czapa piany, tak właśnie powinno być. Barwa, no, mimo że tutaj mieszam tym osadem drożdżowym, to jest go naprawdę niewiele. Zresztą on tu chyba się zatrzymuje na tej pianie. Więc zmętnienie, jak dla mnie, rzadko to mówię, ale jak dla mnie mogłoby być mocniejsze. Zdecydowanie czuć kolendrę, czuć cytrusy. Bardzo przyjemny aromat. No ale niestety niesmak pozostaje. No. Jest taka nuta chmielu, typowa dla jakichś czeskich pilsów. Czyli taka troszkę piwniczno-szmaciana, ale bardzo szybko zostaje przykryta przez kolendrę, przez cytrusy. Po tym nalewaniu piwo jest raczej nisko nasycone, ale myślę, że jakby je nalać delikatnie po ściance, to by było dosyć mocno musujące. Jest dobrze wytrawne. Nie powiedziałem o ekstrakcie, bo on tutaj nie jest w tej metryczce, tylko jest tutaj niżej. 11,8 ekstraktu wagowo i 4,8% alkoholu. Myślę, że to dobre parametry na piwo, które ma orzeźwiać w letnie upały. Piwo jest wytrawne, z delikatną goryczką, wyraźnie kolendrowe, wyraźnie cytrusowe. Nieco jest taka mdła nuta. Taka troszkę, no drożdżowa chyba. Ale generalnie jest naprawdę nieźle. To znaczy, największy błąd, jaki można przy Witbirze popełnić, jeżeli on będzie mulący, jeżeli on będzie słodki, jeżeli on będzie jakiś taki ciężki. Tutaj to jest wszystko zwiewne, lekkie, pijalne. No jedyne, do czego się czepiłbym, no to niestety ten cholerny, naturalny aromat, no, który po prostu no, stoi w sprzeczności z tą całą tradycją, otwartymi fermentacjami i w ogóle z tym wszystkim. No, nie jest zgodny z duchem craftu. Oczywiście pomijając, że Fortuna nie aspiruje do bycia browarem kraftowym. No ale... No i co powiem, bardzo fajnie pachnie kolendrą, czy bardzo fajnie pachnie naturalnym aromatem? Ale ładny aromat, no trzeba to powiedzieć. Mówię, mogłoby być troszkę bardziej mętne. To by też dodało mu troszkę takiej faktury właśnie, gładkości, ale jest dobrze. Jakiś tutaj lacing się pojawia. Piana, jak widzicie, trwała, mimo że zbudowałem jej tutaj bardzo dużą czapę, więc powiedzmy ona mogła się jakby zużyć, ale nie, centymetrową warstwą cały czas się trzyma i jest dosyć taka sztywna. No, myślę, że niezłe. Niezła interpretacja stylu. Orzeźwiające, rześkie, lekkie. Fajne piwo, fajne piwo. Jedyne, do czego się czepiam, to ten aromat w składzie. Mogli go nie pisać, bym się nie denerwował. Wasze zdrowie. No i niestety to jest urok używania takiego dużego szkła. No, nalewania już nie będzie. Coś za coś. No, pokażę Wam,
Jeszcze tak zmętnienie. No, także fajny witbier. Naprawdę orzeźwiający rzeźki. Na lato myślę, że można go wybierać. Odróżnienie na przykład od białego z Namysłowa, które było takie słodkawe, słodkie, wręcz lekko mulące. Tutaj mamy jednak rzeźkość. Mogłoby być bardziej kwaśne, ale nie jest źle. Naprawdę. Wasze zdrowie.